Chciałybyśmy zacząć od takiej krótkiej zabawy, quizu i poprosić każdą z Was o to, aby oceniła się w skali od 1 do 10. Gdybym, powiem szczerze, miała jutro umrzeć, powiem, że jestem 10 na 10. Je ne regrette rien, jakby powiedziała Edith Piaf, niczego nie żałuję. Ubieramy się, stroimy, malujemy dla innych kobiet, bo boimy się oceny Tak. innych kobiet. Tak. Nie jest tak, Kri? Nie jest prawda, że tylko kobiety są takie, wiesz, takie, potrafią być takie niedobre. Okrutne. Tak. Wymagające. Nie. Nawet chłopaki, ale jak? Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiali o temacie, który myślę dotyczy każdej z nas, każdego z nas, niezależnie od szerokości geograficznej, miejsca, w którym się urodziliśmy, wychowaliśmy, kultury, w której wzrastaliśmy. Pewność siebie. Ma to wpływ nie tylko na nasze życie, ale poszczególne aspekty, jak kariera zawodowa, relacje z przyjaciółmi, relacje męsko-damskie. Do rozmowy zaprosiłam dzisiaj kobiety z różnych stron świata. Agnieszkę Wojtkowiak, dziennikarkę TVN z Polski, Elizabeth Dudę, aktorkę i pisarkę. Witam serdecznie. Elizabeth urodziła się we Francji, spędziła też długie lata w Polsce, dzisiaj dzieli swoje życie między Polskę i Francję. Krystynę Katezę, która jest dzisiaj szefową kuchni, nauczycielką kuchni włoskiej, ale była również modelką, piosenkarką i miała jeszcze wiele różnych ról w życiu, o których z pewnością Państwu opowiem. Nim jednak zaprosimy Was już do rozmowy i zadamy kilka pytań w kontekście pewności siebie, to chciałybyśmy zacząć od takiej krótkiej zabawy, quizu i poprosić każdą z Was o to, aby oceniła się w skali od 1 do 10. Elizabeth, gdybym mogła Ciebie poprosić. No, skoro to ma być zabawa, to ja też tak zabawnie zacznę. Gdybym, powiem szczerze, miała jutro umrzeć, powiem, że jestem 10 na 10 w skali pewności siebie, bo tak naprawdę jak byłam dzieckiem, byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem, ale studia filmowe, tyle lat w telewizji, pisanie książek i dorobienie się pięknych wokół siebie przyjaciół, jak obecności wy dzisiaj kobiety, to powiem, że je ne regrette rien, jakby powiedziała Edith Piaf, niczego nie żałuję i pod względem pewności siebie, ale nie jednak mam, wydaje mi się, jeszcze trochę lat przed sobą dłużej i kariery i jako człowiek i kobieta po prostu z pomysłami i w związku z tym powiem mi, że nigdy nie wolno być zbyt pewny siebie, tak, żeby jeszcze troszeczkę zawsze Mieć mieć ambicje i marzenia, tak? Duda po hiszpańsku to znaczy le doute, czyli zwątpienie. Więc może warto to też wykorzystać, żeby czasami wrócić. O, uważaj, Ela, może za dużo mówisz, jak w tej chwili właśnie. Czyli 10. Krystyna, jestem ciekawa. 9. Tak. 9. Wtedy nawet ja myślałam, byłam taki niezadowolona o siebie, kiedy byłam bardzo, modelka na przykład. Patrzyłam na tej lustro i wszystko, tutaj nie to, tutaj nie tak, zmieniłam włosy 1000 razy. Teraz na 9, bo jestem taka super, chcę mówić ambitna, ale nie tylko ambitna, taka super koncentrowana. Ja chcę robić najlepsze na wszystko, co ja robię. Nawet nie tylko pracę. Mam przyjaciele, ja chcę być super, kochać. Dla każdego. Kochać i care and love. I gotuję dla niej i spróbuję, wiesz, bo Jak to się mówi w Polsce, chciałabyś nieba uchylić. Dokładnie, taka super. Perfekcyjna, pani Perfekcyjna pani domu. Ja się oceniam na 10, bo myślę, że też jest tak, że tak jak my się czujemy, tak odbiera nas świat. Więc nawet jeżeli jest 8, to ja myślę 10. I tak po prostu ma być. Słuchajcie, Dodajesz sobie pewności siebie. Dodaję sobie nawet tą liczbą, bo myślę, że to jest ważne. Czy myślicie, że to, jak nas inni postrzegają, ma wpływ na to, jak my siebie widzimy? Czy nasza mama na przykład, wasza mama, pomagała wam w tym, czy raczej tak ciągnęła was w dół? Czyli mówiąc, wyprostuj się, nie garb się. przykład. Ale to od tego się zaczyna. Mi się wydaje, że oczywiście, że bliscy i rodzina jest jakby pierwszą. Teraz są na przykład we Francji bardzo szerokie tematy drastyczne na temat edukacji, bo od edukacji zaczyna się
obowiązek republikański, tak się rodzi demokracja, tak głosuje potem ten małe dziecko, które a jeśli mamy dzielić obywatele na faceci i kobiety, no to tak faceci mają traktować kobiety i z respektem i z szacunkiem, a kobieta z kolei ma wiedzieć, czym ona chce. Mi się strasznie podoba, a propos tych właśnie powiedzeń, w Polsce jest, pierwszy raz to słyszałam z moich stron góralskich, od strony tam oddalenie rodziców mojego taty. Mówi się, że tata jest głową rodziny, a mama jest tym Szyją. szyją. I tego nie ma we Francji, to mi się strasznie podoba, może bo już przeszliśmy taki we Francji dużą skalę parytetu, ale wydaje mi się, że jak już w domu tak wiesz o tym, że tata jest głową, a kobietą To w szyją, tym wzrastasz. to I w tak tym później- wzrastasz. Czyli to nie jest tak, że mama nam zabiera tej pewności siebie na samym początku, jak dorastamy jako dziewczynki? Bo mi się wydaje, że trochę tak jest. No, dla mnie 100% tak. No tak. Sorry. No tak, ale mama chce dla nas jak najlepiej, więc stawia nam Tak, wysokie Bardzo, poprzeczki, bardzo, prawda? słuchaj. I moja, dokładnie, teraz ja nie mogę, nawet kiedy ja robię, nie wiem, spróbuję robić coś w domu, tak? Takie danie proste dla ja od garnku. Nigdy w życiu musi być cały czas plating, to znaczy super talerz, pięknie składany. Wszystko pięknie podane. Tak, bo nawet no na zakupy ja w klapki, bez makijaż, nie, bo dokładnie mama, przepiękna matka, super perfekcjonista, super cały czas ubrana jak, wiesz, pamiętajcie na 50, kiedy mama miała nawet na wymiar rękawiczki i buty. No wiesz, klasyka, modelka, wysoka, szczupła, jasne oczy, blond, to po prostu No tak, dla przy mnie... takiej mamie przytyć 2 kilogramy to jest naprawdę No i zobacz, duże że to ryzyko. już teraz wiemy, dlaczego jest taka perfekcyjna. Słuchajcie, przepraszam, ja cały czas mówię, mama, ja nie jem słodyczek, ale i uwielbiam czekolada. I we Włoszech są baci perugina, takie małe czekoladki, wiesz, z orzechy. I było jeden raz, ja byłam modelka, no to wiesz, wysoka, taka szczupła. I jadłam taki kompulsywny, jedno po drugie i mama taka. Wystarczyło, że spojrzy. Nie, pamiętaj, 3 sekundy tutaj, całe życie tu. A powiedzcie, jak to było później? W relacjach z przyjaciółkami, w relacjach z mężczyznami. W czyich oczach tak naprawdę się przeglądałyście? To nie Powiem dla was. bez naprawdę wątpienia, że jak chodziłam, na przykład byłam w liceum w Paryżu, to ten parytet też był taki mocny, rzeczywiście, że my młodzi zawsze, i do tej pory chyba tak jest, że koledzy z koleżankami, lepiej się czułam wtedy chyba, lubiłam wtedy tak chciałam prowadzić rewolucję i w literaturze, i w polityce, i w ogóle. I w Paryżu tak nas zawsze uczyli, żeby facet z kobietami, żeby my ze sobą przebywać. I rzeczywiście na 90% w moim otoczeniu zawsze byli mężczyźni. Otwarcie się o wszystkim mówiło i tak dalej. I ja wam powiem, dziewczyny, że tak z wiekiem ja się lepiej czuję w otoczeniu kobiet. Zrób, Dorota, zrób taką próbę. Wsadź kobiety wszystkie w jednym pomieszczeniu. Aha, tak jak Otwórz tutaj. drzwi, niech wyjdzie, jak tutaj. Otwórz drzwi, niech wyjdzie facet. Jedna poprawi włosy, druga makijaż, druga się Taki? wyprostuje, a my między sobą, patrz jak my gadamy, popatrz jak nam dobrze, rozumiesz? Ale z drugiej strony też mówimy, że ubieramy się, stroimy, malujemy dla innych kobiet, bo boimy się oceny Tak. innych kobiet. Tak. Nie jest tak, Kri? Tak, myślę, że w trakcie zmiany mojej życia widzę, że nie jest prawda, że tylko kobiety są takie, wiesz, potrafią być takie niedobre. Okrutne. Tak. Wymagające. Nawet chłopaki, ale jak? Blisko do mnie są tylko kobiety, że ja uwielbiam, że są po prostu moje. Są jak ja czuję od razu na skóra, jak są podobne do mnie. I tyle. Siła Bardzo, Tak. bardzo prosta To sprawa. prawda, że kobiet. jest, trzeba przyznać, że jest
mamy taki chyba siódmy cud świata, my kobiety w sercu, w nosie albo w, nie wiem, Szóste Gdzieś zmysł. po prostu taki szósty tak. zmysł, intuicja i zauważ, że jak usiądziesz i od razu spojrzysz kobietę, w ciągu fragment sekundy wiesz, co to za kobieta, jaki ma, czy można jej zaufać. Ja wam powiem, że ja w to odkryłam niedawno i może też ta pewność siebie, o której rozmawiamy cały czas, to się bardziej podkreśliła. Nie wiem u was jak jest, ale wtedy ja miałam cały czas problemy mówić, wiesz co, okej, ona nie jest taka dobra, a on nie jest taki dobry, ale wiesz, jeszcze mam. Teraz nie! Tak. Po prostu ja bum! Ja też I jak siekiera, widzę, że jadę. jest coś nie Dokładnie. tak, no papa, ciao, Mądrzejemy jak z mówimy wiekiem, po włosku. na pewno. Jasne, czyli z czasem stajemy się lepszą wersją samej siebie, ale z czasem też bardziej siebie cenimy. Tak, Tak, myślę, O, że możemy, zdecydowanie. prawda, Już mi nikt, na podkreślić. pewno nikt nie wejdzie mi, nie przygniecie mój honor. W Polsce jest tak, że dziewczynkom mniej wolno. Dziewczynki muszą być grzeczne, dobrze ułożone, nie mogą wychylać się. Chłopcom wypada więcej. Czy tak jest we Francji, we Włoszech? Jak się wychowuje dziewczyny? No właśnie, bo mi się wydaje, że w Polsce jednak dziewczynkom dużo mniej wolno. Tymczasem powszechnie wiadomo, że Włoszki są najbardziej temperamentnymi Tak. i pewnymi siebie kobietami. Tak, Jak to dokładnie właśnie... tak. Ja mówię, co ja miałam w domu. Miałam cały czas odczucie, że jak pierwsze dziecko, oni chcieli chłopak. I bo ja byłam na polowanie z mój tatą, na Szlica, robiłam tyle tych rzeczy i byłam jedna dziewczyna, kuzynki, tylko wiesz, chłopaki i miałam takie dzieciństwo, że ja po prostu byłam jak chłopak. A w szkole? Szkołę też miałam te, wiesz, zachowanie jak ja miałam. Ja byłam po prostu łobuzeria. Ale Włoszki są bardzo pewne siebie. Bardzo. Myślę, że tak. Tempesta. Ti dovevo chiamare tempesta. Burza. Burza. Musiałam, wiesz, twój imię. Burza. Bo dokładnie i to jest... To chyba Włoszki mają To jest DNA, dobre imię. tak? Tą Burza. burzę, ten temperament. Tempesta. Tempesta ti devo chiamare. I to jest dokładnie moja natura. Mój brat ma dwie dziewczynki, nastolatki, 14 lat i 13. Piękne. I dam cały czas pewności. To znaczy, że Mówisz im miłe rzeczy, brawa, komplementujesz. cały czas. Na pewno temu kolejnemu Czyli- pokoleniu dziewcząt jest dużo łatwiej na pewno niż nam. Nie wiem, jak jest we Francji. Jakbyś miała porównać francuskę i Polkę w takiej pewności siebie. Ja, co prawda byłam wychowana we Francji, ale jednak cały czas czerpiałam po prostu z przykładu mojej matki, która jest jednak kwintesencją kobiecości po polsku i walcząca kobieta, która się zbuntowała. Ale z drugiej strony, jak chodziłam do szkoły w Paryżu i tak do tej pory rzeczywiście bierze się, cierpię, uczy się małych dziewczynek, żeby mieć przykład buntowniczej, czyli kobiety, która się rozbroi, naładuje ten kałasznikow wiedzy i naładuje bateriami argumentów, wiedzy i opinii. Od Jeanne d'Arc, Joanny d'Arc do Marii Skłodowskiej-Curie przez albo takim romantykiem cholernym, które po prostu za faceta by mogła sobie, wiesz, zrobić krzywdę. Tak ona kocha z pasją jak Marguerite Duras. Ale że kocham cię po prostu do szaleństwa. Polki mają niesamowite siłę działania kobiety razem. Ale jak widzisz, jak teraz kobiety wychodzą, ja nie mówię, że trzeba być Jednoczą zgodni się. czy nie, przeciw. Tak. Ja mam to gdzieś. Ja mówię, że siła jest, jak się Polki jednoczą. Jestem taki dumna, kiedy oglądam wszystkie te zdjęcia i te wideo od Polki tutaj, bo czuję po prostu, że mieszkam tutaj od dawno i ja czuję tę siłę i po prostu czuję część tej bardzo emocjonalny i power, taki wiesz, taki głęboki Wsparcie, tak? Energię od innych Energię czerpiesz. od tej grupy. Jestem super dumna od Polki. Jak Takiej. się kobiety zjednoczą, mogą bardzo dużo zmienić. Że my potrafimy usiąść w kręgu i się wspierać, ale jak C'est ça. jesteśmy dla siebie
wrogie, to walczymy na śmierć Tak. i życie. No ale może postawimy tu kropkę i pójdziemy dalej. Tak, dokładnie. Chciałabym Was jeszcze spytać o takie Wasze osobiste podejście do pewności siebie. Powiedziałyście, że dzisiaj oceniacie się bardzo wysoko. Padły tutaj, prawda, oceny 10, 9. Chciałabym Was spytać, czy to nie jest nadal tak, że jednak to, co myśli o nas świat zewnętrzny, wpływa jednak na nasze samopoczucie? Ja jestem taka, wiesz, super instagramowa, super social i tak dalej. I oczywiście od czasu do czasu super, o, stylizowana, jak jestem piękna, o matko, taka, ale też kiedy ja gotuję i prawdziwe, no, kucharka, zamknięte włosy, super sauté i tam po prostu pokazuję moje wiedzę, że idą do talerzu. Czyli są sytuacje w życiu, w których po prostu nie nakładasz maski. Jesteś autentyczną Ja Krystyną Katezę. prawie cały czas. Potem są, ale chcesz zobaczyć, kiedy dokładnie mam maskę? Tak? Kiedy są problemy w pracy, na przykład, i tam jesteś zafrustrowana, bo normalnie jak kobieta, ja co mam w głowie, po prostu To mówisz. mówię i jest bardzo łatwiej. A Jest jakie są jak jest. francuski? Im bardziej sauté, tym popatrz jak wygląda Charlotte Gainsbourg, jak idzie Manuel Syniak, promuje film, to są nawet nieumyte Tak, włosy. francuskie To są mega naturalne. My, czy Instagram, czy na moim fanpage'u, czy wszystkie różne sieci po prostu networkingowe, jakie można używać, to jest, zrobiło się nawet jest to już będzie z 5 lat, jak jest popularne natural, no make-up, make-up. no Aha, make-up tak, są thing. takie kampanie Jest taki społeczne, trend. No make prawda? up thing, ja już to Aktorki robię już od pokazują. 3 lat, Tak. spokojnie. I jak mieszkam 3 lata w Nowym Jorku, to nikt nie używa, to było totalnie normalnie sauté i to było też brak rewolucji jakby. Jak zdjęcie biustonosza w latach 70. i nikt ci nie powie, że Charlotte Gainsbourg nie jest umalowana albo pokazywała film Marion Cotillard i ma brudne włosy, wiesz. W Polsce jest troszeczkę inaczej i tutaj ja ubieram maskę. Muszę, żeby ten. We Francji jestem trochę innym człowiekiem, nie ukrywam. Czyli dostosowujesz się Ja po prostu mam do totalnie otoczenia, do gdzieś, standardów, co o mnie Z drugiej pomyślą. strony nie musimy przecież być do końca sobą na tych mediach. Przecież możemy trochę Tu jest ta poudawać. maska. Ja u siebie jestem Ale to żeby modelką się- na Instagramie, Voilà. prawda? Mogę mieć 1,70 m czy nie? Mogę. Możesz. Więc Wiesz, to jest tak, dlaczego nie? że jak rzeczywiście jesteś przy tej ściance i nakładasz tę maskę, ale to jest tylko, żeby siebie chronić, swoich bliskich, i też, żeby móc wyjść. Z drugiej strony jest fajne, bo to jest też jakiś kostium, jako ta aktorka, no to ubierasz się i tak dalej. Ja myślę, moi sąsiedzi w Warszawie, jak jestem na tej, ja mówię, o Pani Jelu, Pani będzie bogata, Panią nie poznałam. I to ja już, to jest 3. raz w tym tygodniu, więc ja już powinnam być milionerką. Ale to jest ta beta, którą też zauważyłem. Ale to nie jest tak, że my się boimy oceny, boimy się tych postów negatywnych później? W Polsce, Że się owszem, powtarzała. Na przykład. w Polsce dziennikarze są bezwzględni i to, uwierz mi, we Francji to nie istnieje. Bo na przykład jak idziesz na spotkanie i człowiek, do którego chcesz wyrazić szacunek, to nie Boże Narodzenie, ale może spotkanie biznesowe, twój wygląd będzie świadczył o tym i tutaj Francuzi bardzo sobie to cenią, to jest szacunek z rozmówcą. Czy to jest o pracę, czy to jest swoją mamą. Kto decyduje, że po, nie wiem, 30, 40, ja nie mogę mieć długie włosy jak ja mam i mieć taki mini jak ja lubię. Przepraszam bardzo. Ty masz To 10 na uwielbiam. 10. Tak, jesteś, nie, klima 9 pamiętajmy. zapomniałam. Bo i 10 cały na czas 10. jeszcze, cały czas pracuję. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. To była niezwykle interesująca rozmowa. Natomiast na koniec chciałabym Was jeszcze poprosić o takie ćwiczenie. Gdybyście mogły skomplementować koleżankę siedzącą obok. Czyli załóżmy, zaczniemy od Agnieszki, która skomplementuje osobę siedzącą po Agnieszki lewej stronie. Eli, jesteś piękną kobietą. Masz Nie musisz najpiękniejsze ze mnie. oczy, jakie widziałam. Jezus, Taki jak mi piękny miło. błękit i szczerość spojrzenia. Jesteś cudowną kobietą. Masz pewność siebie po prostu, ale z argumentacją. Twoja opinia, chce się ją słuchać jeszcze godzinami, a ja Cię prowokuję w następnym odcinku, żebyś ubrała tę miniówę, dobra? Nie ma problemu, mam. Dzięki, Ela. I teraz mówię coś. Co ma Dorota dla mnie, że jest niesamowite ważne, jest, że
masz te dwa aspekty. Jesteś konkretna, bizneswoman. Agnieszko, z ogromną przyjemnością chciałabym Ci powiedzieć, że wyglądasz pięknie, ubrałaś się cudownie do swojej sylwetki, podkreślasz w niesamowity sposób swoje atuty. Jednocześnie jesteś bardzo profesjonalna, oaza spokoju, świetne argumenty. Przyjmuję to. Przyjmuję. Następnym razem poprosimy wachlarze do programu.